Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Proszę bardzo, dzisiaj w sprzedaży jest już numer 113 z serii wrzesień 1939. Znajdziemy w nim francuski lekki czołg dowodzenia AMR 3x30. Jest to wersja dowodzenia, jeżeli chodzi o broń pancerną. Tak prezentuje się zestaw, jak go kupujemy, a za chwilę Wam zaprezentuję już rozpakowany model. Po rozpakowaniu, zdjęciu foili, odklejeniu pudełka modelu od gazetki, prezentuje się wszystko tak. Pamiętajcie, że pudełka są powiększone, czyli możemy się spodziewać większych modeli. A w każdym razie tak, króciutko co znajdziemy w gazetce, no bo tu mamy na okładce, proszę bardzo, zapowiedź tego modelu. Na ostatniej stronie mamy listę modeli, która się ukazała, łącznie z tym ostatnim. Poprzedni numer 112 macie zaprezentowany oczywiście poprzednio. I teraz co znajdziemy w gazetce? Od redakcji, no i tutaj bardzo ciekawy widzę artykuł, jest Bitwa o Hel 1939. Autorką jest Karolina Róża-Kozłowska, a tłumaczenie na język angielski Jerzy Felczyk. I tu warto zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, że magazyn jest wydawany w języku polskim oraz angielskim. W środku oczywiście znajdziemy malowanie modelu, brakuje tylko, posłuchajcie, prawej strony, mamy lewą, przód, tył, górę, no ale tutaj po górze musimy się domyśleć, jak poprowadzić linię i kolory kamuflażu francuskiego. Następnie mamy tutaj, proszę bardzo, instrukcję składania, jak zamontować oczywiście antenę. Na stronie 8 mamy taką mini monografię tego pojazdu, łącznie z jednym zdjęciem. No i oczywiście mamy bibliografię, czyli źródło, skąd były brane informacje do tego właśnie tej mini monografii. No i tutaj mamy coś dla graczy, bo pamiętajcie o tym, że seria wrzesień 1939 jest serią do gry bitewnej pod tym samym tytułem i tutaj mamy wskazówkę dla wargamingowców, w jakim zestawie mają sobie konfigurować oddział, pluton, nie wiem jak, tak, pluton, posłuchajcie, i wartość plutonu wynosi 25 punktów. No i tutaj mamy jeszcze fajne zdjęcia właśnie tego czołgu. Co prawda tutaj nie widzimy kamuflażu, no ale tutaj możemy sobie przyjrzeć się temu zdjęciu i coś widać. A teraz jak pudełko? No właśnie, tu jest ten nieszczęsny glut. A teraz zajrzymy sobie tak. Pudełko prezentuje się w ten sposób. Z tyłu mamy powiedzmy powtórkę tego, co znajdziemy w, posłuchajcie, gazetce. No i mamy w języku polskim, niemieckim, jak i również angielskim informacje o tym czołgu. No i co to jest ten czołg? AMR 35 ADF-1 był francuskim lekkim czołgiem dowodzenia z lat 30. XX wieku, służącym do koordynacji jednostek pancernych, wyposażone w radiostację ER-29 i karabin maszynowy MAC-31 kaliber 7,5 mm. Charakteryzował się mobilnością i efektywną komunikacją. Produkowany w latach 37-38 był ważnym elementem francuskich sił przed II wojną światową. Niestety wojsko polskie nie dysponowało tego typu właśnie wozami. Praktycznie była armia polska głucha i ślepa, nie posiadała dobrej łączności. Tyle dostajemy z pudełka. Odkładam drugą torebkę i patrzymy, co znajdujemy w torebce z zawartością ramki. O, nawet się udało. Ramka A. Ale zacznę oczywiście od kalkomanii.
No i widzimy, że mamy kalkomanię z naklejkami do dokładnie modelu AMR 35 ADF. Czyli mogą być to kalkomanie do poprzednich modeli AMR 35 ADF. Powiem Wam, że już nie pamiętam, ale w każdym razie po lewej stronie ekranu w górnym i dolnym rogu znajdziecie linki do poprzednich modeli właśnie tego pojazdu. No i tak prezentuje się ramka A. Widzimy tutaj kadłub, który, powiem Wam, jest naprawdę, jak chodzi o model wargamingowy, jest bardzo precyzyjnie wykonany. Tu nie można zarzucić na przykład wielkich uproszczeń w tym modelu, ze względu na to, że jak na klasę modeli wargamingowych, te modele są naprawdę bardzo precyzyjnie wykonane. Tu mamy drugą stronę, która przylega do kadłuba, jeżeli chodzi o układ jezdny. Mamy oczywiście też szekle, które mocujemy do modelu. Mamy też hak. Mamy lampę typu francuskiego, bardzo podobną do notka niemieckiego. No tu mamy właśnie skrzynię, elementy włazu. Powiem Wam, że jeszcze dokładnie nie oglądałem tego modelu. Pierwszy raz z Wami oglądam. I powiem Wam, że naprawdę ten model prezentuje się. Ja na początku, powiem Wam, marudziłem strasznie, o Jezu, mówię, taka popierdółka, ale powiem Wam tak, ten model nie jest produkowany przez żadną inną firmę w wersji plastikowej. Ten model był kiedyś przez wydawnictwo Barbon, jakoś tak, posłuchajcie, produkowany, ale wraz ze śmiercią właściciela firmy to już przestało istnieć i to były lata 90. model żywiczny. Teraz mam ramkę, o właśnie, po kolei wezmę ramkę C. I tu mamy ramkę dedykowaną, to jakiś włos plastikowy, i tu mamy ramkę właśnie dedykowaną do tego tylko i wyłącznie modelu. Więc jeżeli chodzi o detal, no to powiem Wam, ja naprawdę, jeżeli chodzi o model wargamingowy, jestem pod wrażeniem modeli od First to Fighta. Czy mi się model podoba, czy mi odpowiada, to jest już moja sprawa. I tutaj powiem Wam, jeżeli chodzi o te modele, to tak jak mówię, zmieniłem zdanie. Podobno tylko świnia zmienia zdania, albo koń, nie wiem kto. W każdym razie ja powiem Wam, mimo tego, że nie jestem fanem, powiedzmy, francuskiej pancerki, to powiem Wam, że tutaj mnie zainteresowały te modele, szczególnie, że mamy praktycznie chyba już wszystkie wersje tego modelu. Mówię tutaj o AMR, oczywiście 35, więc teraz przyjrzyjcie się detalowi. Co prawda tutaj uproszczeniem jest, oczywiście mamy na przykład uchwyty do podnoszenia klap, tu z tej strony, jak i również tutaj, ale posłuchajcie, ale są. I tutaj, gdyby one zostały wykonane oddzielnie, myślę, że wielu domowych wargamingowców, osoby, które początkują ze sklejaniem, bo to jest idealny model dla osób początkujących z modelarstwem, obawiam się, żeby potraciły przynajmniej po sztuce na jedne drzwiczki. Jest to dość zbyt precyzyjne, jeszcze bym powiedział w ten sposób. I ramka D. Proszę bardzo, to jest ramka D i tu mamy tak, na tej ramce mamy wszystkie części powiązane właśnie z wieżą i całą anteną. Tutaj mamy gniazdo, właśnie jarzmo anteny, która znajduje się częściowo na błotniku, częściowo na kadłubie. Samą antenę, proszę bardzo, tutaj mamy taki trzepak. I teraz tak, jeżeli chodzi o mocowanie, to jest raz, dwa, trzy i to jest chyba czwarty element, którym mocujemy właśnie tą antenę. A tak prezentuje się sama, no powiedzmy, wieża, tak, do której mocujemy antenę i powiem Wam, że jest bardzo precyzyjnie ona wykonana. Mamy wszystkie tak naprawdę śruby, czy też nity, nie wiem dokładnie, jak one były, czołgi francuskie, czy nitowane, czy tutaj były śruby. Chyba były nitowane. I powiem Wam, że naprawdę te modele właśnie tych malutkich francuskich
czołgotankietek. Powiem wam, że zaprzyjaźniłem się z nimi. No tylko tutaj może być dla niektórych osób również pomalowanie tego kamuflażu w taki ten specyficzny właśnie kamuflaż. Tu jest akurat trójbarwny z przerywaną linią, ale tutaj bym polecał użycie po prostu nie pędzelka, ale delikatnie takiego flamastra do powiedzmy plastiku medium, żeby nie był ten czubek, którym będziemy malować, żeby nie był za ostry, żeby nie zerwał farby. Moi mili, to wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Ciekaw jestem waszej opinii o tym modelu. Jak wy się zapatrujecie na te właśnie małe czołgi francuskie, które tak naprawdę są produkowane tylko i wyłącznie przez First to Fighta. Fajnie by było, gdybyście komentowali i oczywiście tak, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam was tak samo do lajkowania filmów, do komentowania, do brania udziału w życiu tego kanału. A jeżeli was stać, możecie mnie również wesprzeć, a niedługo uruchamiam również Patronite'a i będziecie mogli tam w Patronite. I sobie zrobimy wtedy specjalną grupę tankmodels.tv i tam będziemy sobie spotykali się i gawędzili na temat modeli, świata modelarskiego polskiego, jak i również polskich firm, które wydają modele. Ja na chwilę obecną wam bardzo dziękuję, życzę wam udanego dnia, wieczoru, no i zapraszam na zakupy do sklepu tankmodels.pl. Link znajdziecie w opisie, jak i również znajduje się tutaj w prawym górnym ekranie. Dziękuję wam za uwagę, pozdrawiam was, życzę zdrowia.